Przez wieki, zanim mapy Europy nabrały obecnych kształtów, po rozległych równinach i puszczach ziem polskich przemierzali jeźdźcy w kolczugach, senatorowie w aksamitnych żupanach, hetmani z buławami w dłoniach. Każdy z nich nosił nazwisko, ale niezwykłe nazwisko. Nazwisko było tam dowodem tożsamości, mapą genealogiczną i przepustką do władzy. Niektóre z tych nazwisk przetrwały do dziś i wciąż noszą w sobie echo bitew, sejmowych sporów, dworskich romansów i decyzji, które przesądziły o losach całych narodów. Dziś cofniemy się o wieki i odkryjemy, jakie światy kryją się za 20 polskimi nazwiskami szlacheckimi, których historia jest równie zawiła i fascynująca, jak sama Rzeczpospolita. Zanim jednak wyruszymy w tę podróż, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Większość z Was ogląda te materiały przez telewizor i doskonale rozumiemy, że nie zawsze jest łatwo kliknąć przycisk subskrypcji. Jeśli jednak te opowieści Was wciągają, jeśli czujecie, że historia ukryta w nazwiskach zasługuje na to, by dotarła do większej liczby ludzi, udostępnijcie ten film. To właśnie dzielenie się treściami sprawia, że kanał rośnie i że te zapomniane historie mogą trafić do kolejnych pokoleń. Bardzo dziękujemy za każde takie gesty. Wróćmy zatem do świata, który przestał istnieć, ale zostawił po sobie ślady zakodowane w nazwiskach. Polska szlachta była zjawiskiem wyjątkowym w skali Europy. W żadnym innym kraju ten stan nie stanowił tak dużego odsetka społeczeństwa. Szacuje się, że w szczytowym okresie Rzeczypospolitej obojga narodów szlachta mogła obejmować nawet 8, a niekiedy 10% całej ludności. To było coś niespotykanego. We Francji, Anglii czy Niemczech arystokracja stanowiła nikły ułamek. W Polsce był to prawdziwy tłum. Od bogatych magnatów władających setkami wsi, po drobnych zaściankowych szlachciców, którzy uprawiali własne pole, ale dumnie nosili szable u boku. Łączyły ich herb, prawo głosu na sejmiku i poczucie przynależności do tej samej starej tradycji rycerskiej. I właśnie w tym świecie rodziły się nazwiska, które dziś będziemy odkrywać. Zacznijmy od nazwiska, które brzmi jak imię dynastii, bo w pewnym sensie nią było. Sapiecha. Sam dźwięk tego słowa przywołuje obrazy wileńskich pałaców, litewskich puszcz i wielkich hetmańskich chorągwi. Ród Sapiechów wywodził się z ziem litewsko-ruskich, a jego korzenie sięgają prawdopodobnie XIV wieku. Etymologia samego nazwiska jest dyskutowana przez historyków do dziś. Jedni łączą je z litewskim określeniem związanym z pojęciem siły lub gruntu. Inni wskazują na ruskie korzenie językowe. To jedno z tych nazwisk, których dokładne pochodzenie gubi się w mgłach średniowiecza, kiedy granica między językiem polskim, litewskim i ruskim była płynna jak rzeki Kresów. Sapiechowie pieczętowali się herbem lis, tym samym, który zdobił tarcze wielu wielkich rodów litewskich. Ale to, co odróżniało Sapiechów od innych, to ich niesamowita zdolność do zdobywania władzy i utrzymywania jej przez pokolenia. W XVII wieku ród ten osiągnął szczyt swojej potęgi. Lew Sapiecha, kanclerz wielki litewski na przełomie XVI i XVII wieku, był jednym z architektów Unii Brzeskiej z 1596 roku. Wydarzenia, które połączyło część prawosławnych duchownych z Kościołem katolickim i zmieniło religijny krajobraz całej Europy Wschodniej. To nie był człowiek działający w cieniu. To był mąż stanu, który kształtował politykę dwóch narodów jednocześnie. W Kodniu, nad Bugiem, gdzie rodzina Sapiechów przez długi czas sprawowała patronat, do dziś stoi dawny kościół Fundacji Sapieżyńskiej. Jeden z dowodów na to, że ten ród budował nie tylko kariery polityczne, ale i trwałe kamienne ślady swojej obecności. W XVII stuleciu Sapiechowie byli tak wpływowi na Litwie, że inni magnaci zawiązywali przeciwko nim konfederacje zbrojne, bojąc się, że jeden ród pochłonie władzę całego państwa. Mało które nazwisko nosi w sobie tyle historii o równowadze sił i jej złamaniu. Pac, 3 litery, a za nimi cały świat litewskiej szlachty.
wojskowych rozgrywek i barokowej architektury. Rodzina Paców wywodziła się z Wielkiego Księstwa Litewskiego i przez stulecia była jednym z filarów tamtejszej arystokracji. Herb Gozdawa, którym się pieczętowali, był jednym ze starszych znaków rycerskich korony. Złota lilia na błękitnym tle, symbol wywodzący się jeszcze z tradycji średniowiecznej heraldyki. Pacowie rozkwitli szczególnie w XVII wieku, w czasach wojen z Moskwą, Szwedami i Kozakami, kiedy umiejętności wojskowe były przepustką do władzy. Michał Kazimierz Pac, hetman wielki litewski, zapisał się w historii nie tylko jako dowódca, ale i jako mecenas sztuki. To z jego inicjatywy powstał Kościół Świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie, jedna z najpiękniejszych barokowych budowli w całej Europie Wschodniej. Legenda głosi, że Pac miał powiedzieć przy jej budowie: hic opus hic labor est. Tu dzieło, tu trud. Kościół jest ozdobiony ponad 2000 stiukowych figur i ornamentów, a jego wnętrze do dziś zapiera dech w piersiach. To był jego pomnik, wybudowany ku chwale Bożej, ale też ku pamięci rodu. Badacze genealogii zwracają uwagę na szczególną trudność w śledzeniu linii Paców. Ród rozgałęził się na tyle gałęzi i tyle różnych dóbr, że kartografowanie ich historii wymaga żmudnej pracy w archiwach wileńskich i warszawskich. Niektóre dokumenty spłonęły podczas wojen, inne zostały wywiezione na wschód. Pac to nazwisko, które historię przechowuje nie tylko w kronikach, ale w kamieniu. Branicki. To nazwisko pojawia się w polskiej historii jak powracający refren. W różnych epokach, różnych kontekstach, ale zawsze blisko centrum władzy. Co ciekawe, historycy wyróżniają kilka różnych, niepowiązanych ze sobą rodów branickich, pieczętujących się różnymi herbami. Jedni herbem Gryf, inni herbem Korczak. To zjawisko wcale nie było rzadkie w dawnej Polsce. Samo brzmienie nazwiska nie świadczyło o pokrewieństwie, a herbarze pełne są takich przypadków, gdzie jeden klucz dźwiękowy otwiera drzwi do kilku zupełnie odrębnych drzew genealogicznych. Najbardziej rozpoznawalny jest ród branickich herbu Gryf, związany przede wszystkim z Białymstokiem. To właśnie Jan Klemens Branicki, hetman wielki koronny w XVII wieku, przekształcił Białystok w jedno z najwspanialszych miast Rzeczypospolitej. Pałac Branickich, wzniesiony na jego zlecenie, zwano Wersalem Podlasia. I choć porównanie to może się wydawać przesadzone, to kto widział jego ogrody i fasadę, rozumie, skąd pochodzi. Branicki był człowiekiem ambitnym, kontrowersyjnym i skrajnie rozrzutnym, a jednocześnie kimś, kto naprawdę rozumiał, że widowisko jest formą władzy. Trudność w badaniu Branickich polega właśnie na ich wielości. Genealodzy muszą z precyzją chirurga oddzielać linie, które przez wieki mogły ze sobą krzyżować się albo rywalizować o to samo nazwisko i tę samą sławę. A dokumenty fundacyjne kościołów, registry podatkowe z XVII i XVII wieku, czy zapisy sejmikowe z Podlasia, to podstawowe źródła, bez których ta praca jest niemożliwa. Mniszech. Samo nazwisko brzmi tajemniczo i ta tajemniczość jest w pełni uzasadniona historią rodu. Mniszchowie wywodzili się prawdopodobnie z czesko-śląskiego kręgu kulturowego i pojawili się na ziemiach polskich w XVI wieku, szybko wpisując się w tkankę magnackiej Rzeczypospolitej. Herbem rodu był Okończyc, znak o niejednoznacznej symbolice, obecny w kilku wariantach w polskich herbarzach. Jerzy Mniszech, wojewoda sandomierski na przełomie XVI i XVII wieku, stał się postacią kluczową dla jednego z najbardziej dramatycznych epizodów w historii Europy Wschodniej. To właśnie jego córka, Maryna Mniszchówna, poślubiła człowieka, który twierdził, że jest Dymitrem, synem Iwana Groźnego i który przez krótki, burzliwy czas zasiadał na tronie moskiewskim jako car. Ślub Maryny z Dymitrem Samozwańcem w Krakowie w 1665 roku był wydarzeniem, które wstrząsnęło dyplomatyczną Europą. Czy Jerzy Mniszech wierzył w prawdziwość pretendenta?
Czy po prostu widział w nim narzędzie dla własnych ambicji? Historycy spierają się do dziś. Maryna Mniszchówna zakończyła życie w rosyjskiej niewoli. Jej los był tragiczny jak niemal każdej postaci uwikłanej w tamte dynastyczne gry. A samo nazwisko Mniszek pozostało w polskiej kulturze jako symbol niebezpiecznych sojuszy, zawartych w poszukiwaniu władzy i chwały. Pałac Mniszchów w Dęblinie nad Wisłą, choć przebudowany w późniejszych epokach, do dziś przypomina o tym, że za tym nazwiskiem stały majątki, ambicje i dramaty, których żadna fikcja literacka nie zdołałaby w pełni oddać. Rzewuski. Herbu krzywda. Już sam herb mówi coś o zawiłej historii rodu. Krzywda to herb o starej tradycji, związany z opowieściami o niesprawiedliwości, doznawanych przez przodków i zemście, którą herb miał symbolicznie upamiętniać. Rzewuscy wywodzili się z Mazowsza i Podlasia, a ich wzlot do pierwszych szeregów polskiej szlachty przypadł na XVII i XVIII wiek. Wacław Rzewuski, hetman polny koronny w XVII wieku, był człowiekiem epoki sarmackiej w pełnym tego słowa znaczeniu, dumnym, wojowniczym, przywiązanym do staropolskich tradycji. Jego syn, Seweryn Rzewuski, hetman polny koronny u schyłku Rzeczypospolitej, znany był jako zwolennik konserwatywnych wartości szlacheckich i przeciwnik reform, w tym Konstytucji 3 maja. Dla jednych był symbolem wierności staremu porządkowi, dla innych jednym z tych, którzy pomogli pogrzebać Polskę własną nieustępliwością. Szczególnym wyzwaniem dla badaczy genealogii Rzewuskich jest sieć powiązań małżeńskich, która przez wieki łączyła ich z Potockimi, Sapiechami i Branickim. Co sprawia, że linie krwi i lojalności splątały się w skomplikowany węzeł. Dokumenty z kancelarii koronnych i litewskich, przechowywane dziś m.in. w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, to główny klucz do rekonstrukcji tej historii, choć wiele dokumentów zaginęło podczas wojen XVIII i XIX wieku. Krasiński, herb ślepowron, kruk na złotym tle, zdobił tarczę jednego z najciekawszych rodów mazowieckich. Krasińscy wywodzili się od miejscowości Krasne w ziemi ciechanowskiej, skąd przejęli nazwisko odmiejscowe, jak to było w zwyczaju polskiej szlachty. Ta sama wieś, to samo polskie prawo heraldyczne. I tak ze zwykłej wioski wyrosło jedno z rozpoznawalnych nazwisk polskiej kultury. Jan Dobrogost Krasiński, podkanclerzy koronny w XVII wieku, był mecenasem nauk i sztuki, a ufundowana przez niego Villa Regia w Warszawie. Dzisiejszy Pałac Krasińskich to jeden z najpiękniejszych przykładów architektury barokowej w Polsce. Zbudowany pod koniec XVII stulecia według projektu Tillmana z Geimeren, holenderskiego architekta pracującego w Warszawie, stanowił wizytówkę zamożności i ambicji rodu. Dziś w jego wnętrzach mieści się Biblioteka Narodowa i każdy, kto przekroczy jego progi, wchodzi w przestrzeń stworzoną przez człowieka, który rozumiał, że kamień i pergamin przeżyją każde pokolenie. Ale jest jeszcze drugi, może nawet bardziej znany Krasiński. Zygmunt Krasiński, romantyczny poeta, jeden z 3 wieszczów polskiej literatury XIX wieku. Jego ojciec, generał Wincenty Krasiński, służył Napoleonowi, a potem Rosjanom. I ta skomplikowana lojalność rzuciła cień na całe życie syna. Zygmunt pisał swoje dramaty pod pseudonimem lub anonimowo, bojąc się carskiej cenzury. Imię i nazwisko, które jego przodkowie budowali przez wieki przy pomocy władzy i kamienia, on budował literą i słowem, w ukryciu. Małachowski, herbu Nałęcz, białe lniane płótno owijające głowę rycerza, symbol związany z legendami o ranach i ofierze. Małachowscy wywodzili się z Mazowsza, gdzie ich wieś rodowa Małachowo dała początek nazwisku odmiejscowemu. To klasyczna droga polskiej szlachty. Ziemia, nazwa, tożsamość. Jan Małachowski, kanclerz wielki koronny w XVII wieku, był jedną z kluczowych postaci w dyplomacji swojej epoki.
Jego brat Stanisław Małachowski zdobył natomiast nieśmiertelną sławę jako marszałek Sejmu Czteroletniego. A co za tym idzie, jeden z ojców Konstytucji 3 maja 1791 roku. Kiedy 3 maja posłowie gromadzili się w Zamku Królewskim w Warszawie, to właśnie Małachowski prowadził obrady, które zaowocowały pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą na świecie, po konstytucji amerykańskiej. Historycy do dziś dyskutują, ile zawdzięcza ona Małachowskiemu jako osobowości, a ile jako instytucji marszałka. Jedno jest pewne. Bez jego twardego przewodnictwa tamtego dnia historia mogła potoczyć się inaczej. To nazwisko jest dowodem, że szlachcic nie musiał być wojownikiem, żeby zmienić bieg dziejów. Czasem wystarczyło zasiąść na odpowiednim krześle w odpowiednim momencie. Zatrzymajmy się przez chwilę. Odkryliśmy już sapiechów budujących litewskie imperia polityczne, paców zamieniających kamień w pomniki ambicji, branickich tworzących własne Wersale na Podlasiu, mniszchów splatających losy Polski i Moskwy, Rzewuskich walczących o stary porządek, Krasińskich przechodzących od pałaców do poezji, a Małachowskich podpisujących nowoczesność. Ale przed nami jeszcze 13 nazwisk. I każde z nich kryje świat równie rozległy. Szczególnie fascynujące będą te, które łączą polską szlachtę z muzyką, filozofią, wojnami morskimi i dynastiami, które władały przez wieki, zanim zniknęły razem z mapą Rzeczypospolitej. Ogiński. To nazwisko rozbrzmiewa szczególnie, dosłownie. Michał Kleofas Ogiński, jeden z najsłynniejszych przedstawicieli rodu, był kompozytorem i to jego Polonez Ogińskiego, znany pod tytułem Pożegnanie Ojczyzny, stał się jednym z najgłębiej zakorzenionych w polskiej pamięci kulturowej utworów muzycznych. Jednak zanim dotrzemy do muzyki, musimy cofnąć się do korzeni. Ogińscy wywodzili się ze starego litewskiego rodu. Pieczętowali się herbem Oginiec, własnym, niezwiązanym z innymi polskimi herbami szlacheckimi. Ich posiadłości rozciągały się na Litwie i Białorusi. Słonim, Siedlce, Terespol. To miejsca, z którymi ród był historycznie powiązany. Przez długi czas Ogińscy sprawowali marszałkostwo Trybunału Litewskiego i inne wysokie urzędy. Michał Kazimierz Ogiński, hetman wielki litewski w XVII wieku, był potężną postacią, mecenasem kultury i budowniczym kanału Ogińskiego, sztucznej drogi wodnej łączącej do Rzecza Niemna i Prypeci. Wykopane w latach 1785–1783. To jedno z największych osiągnięć inżynieryjnych epoki stanisławowskiej, często niedoceniane w podręcznikach historii, a jego wnuk Michał Kleofas po upadku powstania kościuszkowskiego w 1794 roku i po rozbiorach wyemigrował na zachód i złożył w muzyce to, czego nie mógł już wyrazić piórem politycznym. Tęsknotę za krajem, który przestał istnieć na mapach. Pożegnanie ojczyzny grane jest do dziś na wszystkich kontynentach. I każdy, kto je słyszy, przez chwilę dotyka tamtego bólu. Muzyka przeżyła Rzeczpospolitą. Ogiński przeżył ją razem z muzyką. Morsztyn, nazwisko brzmiące obco i słusznie, bo ma korzenie cudzoziemskie. Morsztynowie przybyli na ziemię polskie z Niemiec, z kręgu kultury śląsko-saskiej i stopniowo wpisali się w polską szlachtę na tyle głęboko, że stali się jej integralną częścią. To zjawisko charakterystyczne dla Rzeczypospolitej, państwa, które nie zamykało się na cudzoziemców, lecz polonizowało ich przez pokolenia. Jan Andrzej Morsztyn, żyjący w XVII wieku, był jednym z najwybitniejszych poetów polskiego baroku, sekretarzem królewskim na dworze Jana II Kazimierza Wazy, a potem podskarbim wielkim koronnym. Jego wiersze, wyrafinowane, kunsztowne, pełne konceptów zaczerpniętych z włoskiego manieryzmu i marinizmu, były czytane w salonach całej Europy. Ale Morsztyn miał i drugą twarz. Był agentem króla Francji Ludwika XIV w Polsce, przez lata prowadząc dyplomację w cieniu dworu. Kiedy jego powiązania z Francją wyszły na jaw, musiał uciec z kraju i do końca życia przebywał na emigracji we Francji. Umarł poza krajem, który kochał i który zdradził, lub który zdradził jego, zależnie od punktu widzenia.
Archiwalia dotyczące morsztynów są dziś rozproszone. Część znajduje się w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie. Część w zbiorach zagranicznych. Rekonstrukcja ich historii wymaga dosłownie pracy w kilku krajach jednocześnie, co czyni ich genealogię jednym z najtrudniejszych zadań dla badaczy polskiej szlachty. Opaliński. Herb łodzia, łódź na falach, symbol nie tylko żeglugi, ale i odwagi wobec niepewnego morza losu. Opalińscy wywodzili się z Wielkopolski, od miejscowości Opalenica i przez wieki byli jednym z filarów tamtejszego życia politycznego. Marszałkowie, senatorowie, kasztelani, opalińscy byli wszędzie tam, gdzie toczyła się władza. Krzysztof Opaliński, wojewoda poznański w XVII wieku, zasłynął przede wszystkim z jednej tragicznej decyzji. Podczas szwedzkiego potopu w 1755 roku to właśnie on, w imieniu szlachty wielkopolskiej, poddał Szwecji jedną z najważniejszych polskich prowincji. Ta kapitulacja, zwana ugodą kejdańską lub ugodą ujską, stała się jednym z najboleśniejszych punktów w historii Wielkopolski. Opaliński bronił tej decyzji do końca życia, argumentując, że chciał oszczędzić ziemię przed rabunkiem. Historia oceniła go surowo. Jego brat Łukasz Opaliński był z kolei jednym z najciekawszych pisarzy politycznych swoich czasów, autorem traktatów o ustroju Rzeczypospolitej. I jego prace, pisane po łacinie i po polsku, są dziś cennym świadectwem myśli politycznej XVII stulecia. Jedno nazwisko, dwa bracia, dwa zupełnie różne oblicza i jedno z najtrudniejszych pytań historii. Czy kapitulacja może być aktem miłosierdzia, czy jest zawsze zdradą? Jabłonowski, herbu Prus III, jeden z najstarszych i najbardziej rozgałęzionych polskich herbów szlacheckich. Jabłonowscy wywodzili się z Mazowsza i Podola, a ich nazwisko łączyło się etymologicznie z sadami jabłoniowymi, niewinnym, rolniczym początkiem dla rodu, który z czasem stał się jednym z potężniejszych magnackich gniazd Rzeczypospolitej. Stanisław Jan Jabłonowski, hetman wielki koronny i kasztelan krakowski pod koniec XVII wieku, był jednym z dowódców w kampaniach wojennych prowadzonych przez Jana III Sobieskiego. W tym podczas odsieczy wiedeńskiej w 1673 roku, choć rola poszczególnych dowódców w tej bitwie bywa przedmiotem naukowych debat. Po Sobieskim Jabłonowski był przez pewien czas jednym z kandydatów do tronu polskiego i choć korony nie zdobył, sama ta kandydatura świadczy o tym, jak wysoko wzniósł się jego ród. Pałac Jabłonowskich w Warszawie, choć zniszczony podczas II wojny światowej i odbudowany, stoi do dziś jako świadek tego, że majątki i wpływy tego rodu sięgały do serca polskiej stolicy. A genealogowie badający linię Jabłonowskich napotykają często na problem licznych gałęzi bocznych rozsianych po całej Rzeczypospolitej, od Podola po Mazowsze, których losy krzyżowały się ze sobą w sposób trudny do pełnego odtworzenia, bez dostępu do ksiąg metrykalnych z kościołów i parafii, z których wiele do dziś nie jest w pełni skatalogowanych. Ostroróg. Jedno z najstarszych wielkopolskich nazwisk szlacheckich i jedno z tych, które historycy mogą śledzić już od XIV wieku. Herb Nałęcz, wspólny dla kilku wielkich rodów polskich, był znakiem rozpoznawczym rodu, który przez dekady dominował w Wielkopolsce jako jedna z najważniejszych sił politycznych. Nazwa Ostroróg pochodzi od miejscowości Ostroróg w Wielkopolsce, leżącej między Szamotułami a Wronkami i jeszcze w średniowieczu. Tamtejsi panowie dumnie nazywali się panami na Ostrorogu. Jan z Ostroroga, żyjący w XV wieku, jest postacią szczególną dla historyków polskiej myśli politycznej. Jego traktat Monumentum pro Republicae Ordinatione, dzieło napisane około 1495 roku, jest uważane za jeden z pierwszych polskich dokumentów postulujących uniezależnienie państwa od władzy papieskiej w kwestiach świeckich oraz reformę ustroju Rzeczypospolitej. Dla putierstsady wiecznej Polski było to myślenie zadziwiająco nowoczesne, antycypujące debaty, które w Europie Zachodniej rozgorzały dopiero podczas reformacji.
Sam Jan z Ostroroga był wykształcony w Erfurcie i Bolonii, co świadczy o tym, że polska szlachta nie ograniczała się do krajowych uczelni, lecz czerpała z najlepszych intelektualnych źródeł Europy. Badanie rodu Ostrorogów utrudnia fakt, że wielka gałąź rodu wygasła już w XVII wieku, a śledzenie ich bocznych linii wymaga żmudnego kwerendowania akt sądowych i rejestrów ziemskich, przechowywanych dziś w archiwach poznańskich. Sieniawski, herb Leliwa, złota gwiazda i półksiężyc na niebieskim tle. Jeden z najpiękniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich herbów szlacheckich. Sieniawscy wywodzili się z Rusi Czerwonej, z terenów dzisiejszej zachodniej Ukrainy, gdzie ich gniazdo rodowe znajdowało się w okolicach Sieniawa nad Sanem, miejscowości, która do dziś istnieje i nosi w sobie echo tamtej wielkości. Adam Mikołaj Sieniawski, hetman wielki koronny na początku XVIII wieku, był jednym z najaktywniejszych dowódców wojskowych podczas Wielkiej Wojny Północnej. Konfliktu, w który Polska wciągnęła się przez sojusz z Augustem II Gusasem. Sieniawski lawirował między Augustem a Stanisławem Leszczyńskim, dwoma kandydatami do polskiego tronu. I jego polityczne manewry były przykładem tej skomplikowanej lojalności, która cechowała wielkich magnatów epoki. Lojalności wobec własnych interesów i własnej pozycji, a dopiero potem wobec króla. Jego żona Elżbieta Helena Sieniawska z domu Lubomirska była kobietą niezwykłą, nawet jak na magnackie standardy. Prowadziła samodzielną korespondencję dyplomatyczną, zarządzała ogromnymi majątkami i wywierała realny wpływ na politykę swojej epoki. To jedna z postaci, które przypominają, że historia szlachty to nie tylko historia mężczyzn z szablami. Fredro, herb Bończa i nazwisko, które dla większości Polaków kojarzy się przede wszystkim z jednym człowiekiem. Aleksandrem Fredrą, autorem komedii, które polskie teatry grają nieprzerwanie od 200 lat. Ale zanim dotrzemy do komedii, cofnijmy się do źródeł. Fredrowice, bo tak brzmiało, pierwotne miejsce związane z rodem, to tereny Rusi Czerwonej. Fredro to nazwisko o możliwych korzeniach ruskich lub germańskich. Etymolodzy nie są zgodni. To kolejny z tych przypadków, kiedy nazwisko jest palimpsestem, zapisanym wieloma warstwami różnych kultur i języków. Ród był zakorzeniony na pograniczu kultur polskiej, ruskiej i węgierskiej, co przekładało się na jego wyjątkową mentalność. Otwartą, ale też pełną wewnętrznych napięć. Andrzej Maksymilian Fredro, pisarz polityczny XVII wieku, był znany jako obrońca złotej wolności szlacheckiej, liberum veto, prawa każdego posła do zerwania Sejmu. Paradoksalnie, właśnie ta wolność, którą Fredro bronił w swoich pismach, stała się jednym z głównych czynników, które doprowadziły do rozkładu Rzeczypospolitej. A jego potomek, Aleksander Fredro, żyjący 2 stulecia później, śmiał się z tej samej szlachty w zemście i ślubach panieńskich. Być może właśnie dlatego, że doskonale znał jej wady od środka. A fredrowskie archiwum, przechowywane w zbiorach lwowskich, jest do dziś trudno dostępne dla polskich badaczy ze względu na losy archiwaliów po II wojnie światowej. Krasicki, herb Rogala, rogaty orzeł, symbol dumny i trochę przewrotny jak sam ród. Krasiccy wywodzili się z Galicji, z okolic Leska i Sanoka, gdzie ich posiadłości były osadzone w krajobrazie Bieszczadów i Podkarpacia. Sama etymologia nazwiska łączy się z miejscowością Krasice lub podobnymi toponimami, choć kilka różnych miejscowości na przestrzeni wieków przypisywało sobie te role. Ignacy Krasicki, biskup warmiński i poeta, znany jako książę poetów polskich, był jedną z najbardziej błyskotliwych postaci polskiego oświecenia. Jego bajki, satyry i powieści, w tym Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki, uważane za pierwszą polską powieść nowoczesną, były czytane w całej Europie. Ale Krasicki był też człowiekiem głęboko uwikłanym w polityczne realia swoich czasów. Jako biskup Warmii był poddanym króla pruskiego Fryderyka Wielkiego po rozbiorze Polski w 1782 roku. I to właśnie Fryderyk Wielki, człowiek, który pomógł rozebrać Polskę, był przyjacielem i admiratorem
Krasickiego. Ta paradoksalna przyjaźń między polskim biskupem a pruskim królem jest jednym z najbardziej fascynujących i bolesnych epizodów w historii polskiego oświecenia. Krasicki pisał satyry na pijaków i hipokrytów, na kler i szlachtę. I robił to ze swobodą, którą mogło mu dać tylko głębokie zakorzenienie w tym samym świecie, który krytykował. Fraszka i bajka były jego bronią, a jego nazwisko stało się synonimem polskiej ironii literackiej. Poniatowski. Jedno z tych nazwisk, które zna każdy. Przede wszystkim dlatego, że jeden z jego nosicieli zasiadał na tronie polskim jako ostatni król Rzeczypospolitej. Ale historia Poniatowskich jest starsza i bardziej złożona niż zwykło się sądzić. Rodzina wywodziła się z Mazowsza, z okolic Poniatowej i przez długi czas była rodem szlacheckim przeciętnej zamożności. Dopiero Stanisław Poniatowski starszy, ojciec przyszłego króla, wspiął się na wyższy szczebel kariery dzięki talentom wojskowym i dyplomatycznym. Był m.in. szwoleżerem i oficerem w służbie szwedzkiej i saskiej przed wstąpieniem w szeregi polskiego establishmentu politycznego. Jego syn, Stanisław August Poniatowski, ostatni król Polski, wybrany na tron w 1964 roku, jest postacią, wokół której debata historyczna nie milknie do dziś. Jedni widzą w nim reformatora, który stworzył szkołę rycerską, popierał Komisję Edukacji Narodowej i był patronem oświecenia. Inni człowieka niezdolnego do zatrzymania upadku państwa, zbyt mocno uzależnionego od Rosji i od swojej byłej kochanki, carycy Katarzyny Wielkiej. Prawda jak zwykle leży gdzieś po środku. Gdy w 1795 roku Rzeczpospolita przestała istnieć, Poniatowski podpisał abdykację w Grodnie i zrobił to w milczeniu, jak człowiek, który wie, że słowa nie zmienią już niczego. Umarł w Petersburgu, z dala od kraju, który rządził i który stracił. Herb Poniatowskich. Ciołek. Widnieje do dziś na dokumentach rodowych przechowywanych w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych. A samo nazwisko nosi w sobie całą wagę XVIII-wiecznych nadziei i rozczarowań. Leszczyński. To nazwisko odmieniło przez przypadki polską i europejską historię. Leszczyńscy byli wielkim rodem wielkopolskim, wywodzącym się z Leszna, miasta, które przez wiele dziesięcioleci było centrum tolerancji religijnej w Polsce, schronieniem dla braci czeskich i protestantów różnych odcieni. Bogusław Leszczyński, podkanclerzy i podskarbi wielki koronny w XVII wieku, był politykiem ważnym. Ale to jego potomek Stanisław Leszczyński całkowicie zmienił skalę nazwiska. Stanisław Leszczyński był dwukrotnie królem Polski i dwukrotnie tracił tron. Pierwszy raz koronowano go podczas Wielkiej Wojny Północnej w 1804 roku przy wsparciu szwedzkiego Karola XII. Po klęsce Szwedów pod Połtawą w 1709 roku musiał uciekać. Drugi raz powrócił jako kandydat do tronu w 1933 roku i choć wygrał elekcję, Rosja i Austria wymusiły zbrojnie inny wybór – Augusta III Sasa. Stanisław Leszczyński zakończył życie jako książę Lotaryngii i Baru we Francji, teść Ludwika XV. Zbudował w Nancy jeden z najpiękniejszych placów Europy – Place Stanislas, wpisany dziś na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tym samym polskie nazwisko szlacheckie żyje w środku Francji, wykute w kamieniu i żeliwie XVIII-wiecznych krat. Leszczyński zbudował pomnik dalej od ojczyzny, niż mógłby się kiedykolwiek spodziewać. Wielopolski. Herb Stary Koń. Stary koń, symbol dosłowny i metaforyczny zarazem. Wielopolscy wywodzili się z Małopolski, z okolic Pińczowa i Krakowa, gdzie przez wieki piastowali lokalne i krajowe urzędy szlacheckie. Ich nazwisko odmiejscowe, od Wielkich Pól lub od miejscowości Wielopole, miało prostą, agrarną etymologię, jakże odmienną od późniejszych losów rodu. Aleksander Wielopolski, markiz Gonzaga-Myszkowski, żyjący w XIX wieku, był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej historii nowożytnej.
Jako przywódca obozu ugody z Rosją po powstaniu listopadowym 1830 roku próbował wynegocjować autonomię dla Królestwa Polskiego w ramach rosyjskiego imperium na drodze kompromisu, a nie zbrojnego oporu. W 1862 roku mianowano go naczelnikiem rządu Królestwa Polskiego i prowadził politykę, która spotkała się z furią zarówno ze strony rosyjskiej, jak i polskiej. Jego zarządzenie o przymusowym wcieleniu do rosyjskiej armii działaczy niepodległościowych w 1863 roku stało się bezpośrednią iskrą, która wywołała powstanie styczniowe. Wielopolski uciekł z kraju i umarł na emigracji w Dreźnie w 1882 roku, znienawidzony przez większość rodaków, choć historycy oceniają go dziś bardziej ambiwalentnie, jako człowieka o trzeźwym umyśle, który źle wybrał moment i narzędzia. Jego historia to ostrzeżenie, że nazwisko szlacheckie i cały ciężar tradycji, który za nim stoi, nie chroni przed osądem pokoleń. Sanguszko, herb pogoń litewska, jeździec na koniu, symbol litewskiego rycerstwa i dynastycznej dumy. Sanguszkowie wywodzili się z książęcego rodu Gedyminowiczów, potomków Giedymina, wielkiego księcia Litwy, i przez wieki nosili tytuł książęcy, który odróżniał ich od przeciętnej szlachty. Ich gniazdo rodowe związane było z Wołyniem i Podlalem, a ich majątki rozciągały się na rozległych, kresowych terenach dawnej Rzeczypospolitej. Sławuta na Wołyniu, dziś miasto na zachodniej Ukrainie, była przez długi czas centrum dóbr sanguszkowskich i miejscem słynnej stadniny koni arabskich, uznawanej za jedną z najlepszych w Europie. Sanguszkowie hodowali Araby nie tylko z pasji. Konie były towarem eksportowym, prestiżowym darem dla europejskich dworów i źródłem poważnych dochodów. Kiedy Tadeusz Sanguszko w XIX wieku przewoził część swojej kolekcji Arabów przez Europę, budził sensację w każdym mieście, przez które przejeżdżał. Ale Sanguszkowie to też rodzina naznaczona dramatem. Roman Sanguszko, uczestnik powstania listopadowego skazany przez Rosjan na syberyjską katorgę, odbył pieszo drogę z Warszawy na Syberię. Historię jego marszu opisano w ówczesnej prasie europejskiej i przez lata stanowiła symbol polskiego martyrologium. Gdy patrzymy na herb pogoń, na tego jeźdźca pędzącego z mieczem uniesionym ku górze, możemy się zastanowić, czy Roman Sanguszko myślał o nim podczas swoich miesięcy drogi przez mroźne stepy. Tyszkiewicz, herbu Leliwa, ten sam złoty półksiężyc i gwiazda, co u Sieniawskich, bo w heraldyce herb był często znakiem dawnych sojuszy i powinowactw między rodami. Tyszkiewiczowie wywodzili się z Litwy i Rusi Białej i przez wieki byli jednym z filarów litewskiego możnowładztwa. Ich posiadłości obejmowały ogromne połacie ziem białoruskich i litewskich, w tym okolice Birż, Łochojska i Połągi nad Bałtykiem. Połąga, dziś popularny litewski kurort nad Morzem Bałtyckim, była przez długi czas własnością Tyszkiewiczów, którzy w XIX wieku zbudowali tam neogotycki pałac otoczony parkiem, projektu słynnego ogrodnika Eduarda André, twórcy parków w całej Europie. Dziś w tym pałacu mieści się Muzeum Bursztynu, jeden z najpiękniejszych zbiorów bursztynu na świecie, ale niewielu zwiedzających wie, że zanim bursztyn zajął tę salę, stały w nich portret Tyszkiewiczów i meble sprowadzane z Paryża i Wiednia. Badacze genealogii Tyszkiewiczów napotykają na charakterystyczną trudność. Ród był tak rozgałęziony i przez wieki obecny w tylu różnych miejscach, od Litwy przez Wołyń po Galicję, że rekonstrukcja wszystkich linii wymaga kwerendy w archiwach co najmniej 3 współczesnych państw: Litwy, Białorusi i Ukrainy. A wiele z tych materiałów wciąż czeka na digitalizację i pełne naukowe opracowanie. I tak, od Sapiechów litewskich po Tyszkiewiczów z Połągi nad Bałtykiem przemierzyliśmy świat, który przestał istnieć na mapach, ale nie przestał istnieć w pamięci. 20 nazwisk, 20 okien otwartych na świat, który był piękny, burzliwy, niesprawiedliwy i fascynujący. Wszystko naraz. Każde z tych nazwisk to punkt na linii, która łączy nas ze stuleciami odległymi i jednocześnie zaskakująco bliskimi. Bo pytania, które stawiali sobie Morsztyn czy Wielopolski, pytania o lojalność,
ocenę kompromisu, o to, czemu naprawdę służymy, kiedy mówimy, że służymy ojczyźnie, to pytania, które każde pokolenie musi postawić sobie na nowo. Nazwisko, które dziś nosisz, być może pochodzi od wsi, od zawodu, od cechy charakteru przodka, a może od chwilowego kaprysu urzędnika w zaborczej kancelarii. Ale gdzieś w tej historii, czy to szlacheckiej, czy chłopskiej, czy mieszczańskiej, kryje się opowieść o człowieku, który kiedyś po raz pierwszy zapisał ten dźwięk atramentem na pergaminie. I ta opowieść czeka, żeby ktoś ją odkrył. W następnym odcinku wyruszymy w inne rejony polskiej historii, ku nazwiskam, które nie szukały władzy w sejmowych salach, lecz w kościołach, cechach rzemieślniczych i zapomnianych wsiach, gdzie zwykli ludzie ten przez szlachcic stulecia mówi, że tworzyli jego koń Polskę jest bez herbów szybszy. i tytułów. Na zdrowie, I rzemieślnicy! zostawili Niech po nam sobie się darzy. ślady równie trwałe. Bo historia nie należy tylko do tych, którzy siedzieli na tronie.